Cześć, witaj na kanale Twój Kosmetolog. W dzisiejszym odcinku chcę dla Was poruszyć temat perfum, różnych zapachów w naszych kosmetykach do codziennego użytku. Na pewno zauważyliście, że na końcu listy Inchi bardzo często możemy zauważyć takie sformułowania jak perfum, jak fragrance, jak aroma. No i właśnie w dzisiejszym odcinku wyjaśnię Wam, co ta nazwa pod sobą kryje, na co zwrócić uwagę, czy rzeczywiście może to przyczyniać się do alergii, czy jakichś podrażnień skóry. Rozróżnimy sobie też różne rodzaje zapachów, także zostańcie koniecznie ze mną, no i oczywiście subskrybujcie kanał i dajcie kciuka w górę pod tym filmem. Kompozycje zapachowe są prawnie chronione po to, żeby właśnie ktoś nie zrobił takiego samego zapachu w swoim kosmetyku, żeby te kosmetyki miały jakąś swoją oryginalność, czy w ogóle mówimy tutaj o prawdziwych perfumach, więc pod nazwą Perfum, Fragrance, Aroma, które powinny być bardziej przy końcu listy, ponieważ pamiętajmy, że to jest tylko dodatek, jeżeli chodzi o kosmetyki i zawsze tak powinno być, kryje się wiele różnych substancji. To nie jest tak, że to jest jedna substancja, dlatego też jeżeli wyjdzie nam jakaś alergia, podrażnienie, mamy podejrzenie, że to właśnie przez ten zapach, to ciężko dojść do tego, co tak naprawdę nas podrażnia, czy wpływa na tą alergię. Więc nie poznamy tak naprawdę dokładnego składu, co tam się kryje pod tą nazwą, ale ważne jest, żeby wiedzieć, czy to są zapachy naturalne, czy to są może zapachy syntetyczne, ponieważ mamy właśnie tutaj substancje pochodzenia naturalnego, roślinne bądź zwierzęce, albo syntetyczne. Syntetyczne oczywiście nie muszą, ale mogą dawać takie objawy jak nawet bóle głowy, właśnie takie złe samopoczucie, jak właśnie te alergie czy podrażnienia mogą pojawić się nawet po dłuższym czasie użytkowania, nie od razu, tak jak z reguły na przykład dają olejki eteryczne, więc no tutaj nie każdy chce takie substancje stosować, zwłaszcza jeżeli chodzi o małe dzieci czy kobiety w ciąży, no to też niektóre substancje właśnie syntetyczne używane w zapachach mogą być też szkodliwe, o którym zaraz właśnie Wam powiem, w składniku mam na myśli. Natomiast wracając jeszcze do początku, nie wiemy dokładnie, co tam się kryje, więc musimy mieć tą świadomość, że na przykład pewne certyfikaty, jak certyfikat Kosmos, certyfikat EcoCert, mogą nam podpowiedzieć, że na przykład tam znajdziemy tylko i wyłącznie zapachy pochodzenia naturalnego. Nie akceptują innych syntetycznych zapachów, więc jeżeli mamy taki certyfikat na naszym kosmetyku, no to wiemy, że mamy tutaj pochodzenie naturalne. Jeżeli chcecie się w ogóle więcej dowiedzieć o kosmetykach właśnie ekologicznych, wegańskich i w ogóle właśnie o tych wszystkich certyfikatach, co one oznaczają, no to gdzieś tu u góry będzie odnośnik do mojego filmu, ponieważ już kiedyś o tym wspominałam i omawiałam szerzej ten temat. Natomiast wracając do dzisiejszego tematu, czyli mamy te zapachy naturalne i możemy właśnie w tych kosmetykach certyfikowanych je znaleźć. Więc na przykład dla dzieci, dla kobiet w ciąży, tu będzie bezpieczniej. Aczkolwiek oczywiście są kosmetyki, które również mają zapachy pochodzenia naturalnego, no ale tego certyfikatu na przykład z innych względów nie mają. Więc musimy też czytać, co producent nam tutaj zapewnia, jak to wygląda na etykiecie. Natomiast w dużej mierze rzeczywiście są to syntetyczne zapachy. One są jednak dużo tańsze dla producenta, więc coraz częściej zastępują te naturalne zapachy, więc trzeba mieć tego świadomość. Co może być takie dyskusyjne, jeżeli chodzi o te syntetyczne zapachy? Na przykład ftalany bądź syntetyczne piżmo. To są takie składniki, które właśnie często są dodawane do tych syntetycznych zapachów, które mają pewne kontrowersje i o ftalanach wspominałam na przykład w filmie, też gdzieś się tutaj poświetli, jeżeli chodzi o kobiety w ciąży czy kobiety karmiące, dlaczego należy na nie uważać. Generalnie mogą zaburzać gospodarkę hormonalną i nie są one wskazane, a bardzo często w tych różnych właśnie zapachowych, nie tylko w kosmetykach, nie tylko w perfumach, ale też w jakichś na przykład odświeżaczach powietrza możemy je znaleźć. Więc nie wiemy do końca, czy tam to jest, chyba że producent podkreśli, że akurat tych ftalanów tam nie ma. Inny składnik też taki trochę kontrowersyjny to jest syntetyczne piżmo. Mamy naturalne piżmo, ale też syntetyczne, które coraz szerzej jest stosowane i tam też są różne rodzaje tego piżma. Ale niektóre z nich właśnie mogą również zaburzać tą gospodarkę hormonalną, no i niekoniecznie są to dobre składniki, zwłaszcza jeżeli chodzi o na przykład dzieci czy kobiety w ciąży.
Więc na to należałoby uważać, ale tak jak mówię, nie zawsze się dowiemy, czy rzeczywiście ten składnik jest w środku. Jeżeli chodzi zaś o jeszcze raz te pochodzenie zapachów w naszych na przykład kosmetykach, no to pochodzenia naturalnego, roślinnego, no to przede wszystkim są jakieś związki alkoholowe. Ja też o alkoholach wspominałam właśnie w kontekście też zapachów. Zajrzyjcie sobie, gdzieś tu u góry będzie odnośnik w tym filmie. Poza tym też oczywiście olejki eteryczne, naturalna super sprawa, która również te zapachy, właśnie w tych zapachach jest stosowana. Poza tym też jakieś na przykład żywice, więc to są takie naturalne roślinne związki. Jeżeli chodzi zaś o pochodzenie zwierzęce, no to na przykład piżmo, właśnie te naturalne może też być, czy ambra, czy na przykład cybet. To są takie przykłady. Ale też syntetyczne, czyli na przykład wanilina, kumaryna. Więc ogólnie tego jest cała masa, tak naprawdę to może być naprawdę bardzo dużo tych substancji, tych związków pod nazwą perfum, a zwłaszcza jeżeli kupujemy na przykład kosmetyki ze Stanów, bo w Europie tych kompozycji jest troszeczkę mniej. Rzeczywiście jest tak, że syntetyczne zapachy mogą nas uczulać, oczywiście te naturalne też, natomiast tutaj dodatkowo właśnie mogą być takie objawy jak właśnie te bóle głowy, czy przy tych wtalanach nawet jakieś zaburzenia gospodarki hormonalnej. Oczywiście nie popadajmy tutaj w paranoję, jestem daleka od tego, więc to nie jest tak, że od razu coś się złego stanie, bo jednak te kosmetyki są sprawdzane i przebadane, natomiast to też chodzi o dawkę. Jeżeli używamy wszystkiego w dużych ilościach, no to też to wszystko się może kumulować. A poza tym, tak jak wspominam od początku, zwłaszcza tutaj powinny uważać kobiety w ciąży, czy dzieci, czy osoby z taką naprawdę bardzo wrażliwą skórą, czy na przykład alergiami. Poza tym ryzyko wystąpienia alergii czy podrażnień jest na pewno wyższe w tych produktach niespłukiwanych, czyli właśnie w kremach, w balsamach przykładowo, aniżeli na przykład w szamponie czy w żelu pod prysznic. No bo wiadomo, spłuczemy ten kosmetyk, nie mamy aż takiej długiej styczności z tym kosmetykiem jak na przykład w przypadku kremu. Więc to też trzeba o tym pamiętać. Tak jak wspomniałam wcześniej, kosmetyki to nie wszystko, to jest jakiś taki malutki procencik, ale oczywiście te wszelkie odświeżacze powietrza, jakieś świece zapachowe, to wszystko również może mieć związki zapachowe syntetyczne, które niekoniecznie mogą na nas dobrze wpływać, a poza tym sami zastanówcie się, czy mieliście kiedyś taką sytuację, że na przykład boli Was głowa od jakiegoś nadmiernego też zapachu. Myślę, że też intuicyjnie wyczuwamy, kiedy jakiś zapach jest taki mocno sztuczny, intensywny. Myślę, że to nie jest dobra droga, aby było aż tak intensywnie. Często właśnie to złe samopoczucie występuje po jakimś czasie. I tak na koniec jeszcze wspomnę o tym, że zapachy mogą oprócz tej takiej przyjemnej zapachowej funkcji pełnić również formę jakiegoś konserwanta, czy pełnić też rolę taką antybakteryjną, zwłaszcza jeżeli mówimy o tych naturalnych właśnie zapachach, naturalnych, pochodzenia naturalnego. Także dajcie znać, czy używacie kosmetyków, gdzie mamy nazwę perfum. No myślę, że to w ogóle jest ciężkie, bo prawie wszędzie dodawane są te zapachy, chociaż można znaleźć kilka takich zupełnie bezzapachowych. Dajcie mi znać, czy zwracacie w ogóle na to uwagę, czy wiedzieliście też, co się pod tą nazwą kryje i czy zwracacie uwagę na przykład na certyfikaty, jak na przykład EcoCert, Kosmos i inne, czy jest to dla Was ważne w wyborze. Dajcie znać w komentarzach, jeżeli macie dodatkowe pytania, to też na dole piszcie. No i do zobaczenia w kolejnym filmie.